Oni wszędzie chcą o te tuktuki, co ja no nie mam ich. Próbował nas No tak. obrobić sklepikarz. Meldujemy się w Turcji, przeżyliśmy. Teraz mamy 6-5 godzinną przysiadkę, także mamy chwilę oczekiwania. Na Sri Lankę wybraliśmy się na 2,5 tygodnia. Bilety lotnicze na trasie Kraków-Kolombo udało nam się wyrwać w bardzo atrakcyjnej cenie. Około 10 miesięcy przed podróżą za 4,5 tysiąca. Na Sri Lankę potrzebne są także wizy. Można je wyrobić przez internet na ich stronie rządowej albo bezpośrednio na lotnisku. Dotarliśmy na lotnisko. Martyna właśnie wymienia kasę, także... Walutą na Sri Lance jest rupia lankijska. 1000 rupii to jest około 13 zł. Na Sri Lankę warto zabrać ze sobą czyste banknoty $100. Właściciele guesthouse'ów przyjmowali zarówno w rupiach, jak i w dolarach. Za całą resztę płaciliśmy tylko w rupiach. Teraz kupujemy kartę dialogu, bo podobno jest najlepszy zasięg. Oczywiście po wyjściu z lotniska komitet powitalny taksi. Także jedziemy na hotel. Jakiś tam wcześniejszy check-in udało nam się ogarnąć za $15, ale musimy, no bo jest 7 rano, od 15 mamy zameldowanie, więc to byłoby zdecydowanie za późno. Jedziemy się ogarnąć. Złapaliśmy tuk-tuka i jedziemy. Udało się za 1000. Tak to wygląda. Jest no i duszno. No strasznie. A jest która rano? 7:30. Gość z tuk-tuka nam powiedział w trakcie jazdy, że to są pierwsze sekundy na Sri Lankę. W trakcie jazdy nam powiedział, że zamiast 1000 mamy mu zapłacić 1500, bo on powiedział, że do Negombo i chciał nas wysadzić w środku miasta i myślał, że zgodzimy się na kolejne 500 dalej. Zaczyna się dobrze, nie? Jesteśmy w pokoiku, wykąpani, ogarnięci, już zaczęliśmy sobie leżeć na baseniku. Szybko wam pokażę pokój. Klima, łóżko, wentylator, czyli najważniejsze rzeczy. Łazienka też spoko. Ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, zobaczcie. Tu mamy basen No, i tutaj mamy ja łazienkę. właśnie mówiłam, że to było najprostsze wejście do basenu w moim życiu, nie? Woda jest chłodniejsza jak temperatura powietrza, ale w dalszym ciągu to jest ciepłe. No właśnie dzisiaj mamy taki odpoczynek po locie, a następny... Jezus Maria. Dzisiaj mamy taki dzień resetu, odpoczynku po tej podróży, po samolotach. Przyszły kolejny tydzień jest taki mocno intensywny, tutaj nie będzie odpoczynku i resetu, ale później lecimy nad morze, więc nad morzem już będzie luźniej. Nad morze, ja z Polski jestem, to tak mówię, nad ocean wiadomo, nie? Urządziliśmy sobie 2-godzinną drzemkę. Jak ktoś planuje przyjechać tutaj z lotniska i od razu jechać tam w kierunku Sigiri, ja nie polecam, nie? To jest w ogóle ponadludzkie siły. Teraz przespaliśmy się 2 godziny i no, nie mogłem się dobudzić, nie? Dalej jestem taki lekko nieprzytomny. Negombo jest katolickie, tak jak tutaj właśnie widzimy, że dużo jest takich katolickich akcentów, jakieś właśnie kapliczki mniejsze, większe, dużo jest tutaj kościółków, jeżeli głównie do zwiedzania to są właśnie katolickie pozostałości po kolonialistach. Tak? No owoce morza. Mamy pierwsze jedzonko. Kottu, tak? Wygląda tak. Pachnie owocami morza, właśnie jakieś kreweteczki. Odmiennik naszych polskich łazanek. No i trochę wygląda jak łazanki. To prawda. Dlatego świeżo wyciskany soczek i to jest pulpa z mango. Tak, rurka w tym stoi. Dobre? Łazanki z owocami morza. Co ciekawe, są w tym krewetki z pancerzykami. Zobaczcie, to ma nawet odnóża. Daliśmy za te 2 soki, te 2 dania 56 zł, także wcale nie jest tak tanio, jakby się wydawało. Ale wiesz, jedzenie jak jedzenie, to takie nic specjalnego, takie łazanki. Ale ten sok, nie? Ale ten sok, to mówię, jak sok z mango, który sobie wyobrażamy, to tam dosłownie to jest pulpa z mango. No, pyszny był, pyszny No. był. Wsiedliśmy do autobusu, jedziemy powoli do Sigiri. Teraz następny przystanek to Kurunongala i będziemy się przesiadać w kolejny autobus. Zatrzymaliśmy się 11 godzin. Było mocne zmęczenie, plus do tego dochodzi tam lekki jetlag. No i do tego nie mamy w ogóle kawy. Tam z tyłu chodzi pan biletomat, z przodu są formy. Bilet się kupuje po starcie, zapłaciliśmy za te 70 km. Z Negombo do Kurunongale zabijamy jakieś 8 zł, więc nie mam kompletnie na co narzekać.
Transport publiczny na Sri Lance działał zaskakująco dobrze. Po wyspie poruszaliśmy się w 90% transportem publicznym. Raz jechaliśmy pociągiem, cała reszta to autobusy, których było mnóstwo i jeździły co chwilę w różnych kierunkach. Przejazdy były bardzo tanie, najdłuższy, bo prawie 200-kilometrowy odcinek wyniósł nas 16 zł za 2 osoby. Zdecydowanie polecam taką formę poruszania się po Sri Lance, serio łatwo było się w tym odnaleźć. Dotarliśmy na pierwszą stację i teraz stąd musimy znaleźć autobus do Dambuli. Ale tu jest jakieś coś innego. Hello, to Dambula. Dambule. Dambule bus. A, okej. Z tej strony wejść. Co? A, o. Sprzedają co mogą. Mam nawet bliskiem A tu mamy dworzec. Tu następni panowie sprzedawcy. Czego się wystraszyłaś? Małpiszona. No. Ja szczerze mówiąc też. I to jest ten, co kradnie. Takiego psa jeszcze nie widziałem nigdy. No to chcieliśmy powiedzieć, że dotarliśmy, tylko nas zaatakowały małpieszony. Ale jesteśmy... Ile godzin busem? Z 7 chyba. Prawie 7. No bo to jednym autobusem, drugim autobusem, a później jeszcze tuk-tukiem, nie? Zeszliśmy na jedzonko. Pan nas zawołał w sumie. Zastanawialiśmy się gdzie. Zawołał nas sobie jak pyćmy do niego. Powiedział, że ma piwo. No nie? Przekonał. Go. Don't be shy. Show your watch. Patrzcie jaki ma zegarek. Nice. I don't have, time for playing games. I'm old, I have to go to work, I have wife. Na mnie nie zwalaj. A to jest nasz 7-letni kolega. Jakby co piwo nasze. Bartek jako starszy szwagier ma doświadczenie, także... Przyszłe jedzonko prezentuje się tak. Biały ryżyk, tu jest kary. Dobre, takie robią specjalnie pod nas, niby nie za ostre, ale Nie jest ostre w ogóle. Ostre. Podobno trzeba mówić, że się lubi ostre i wtedy dają ostre. No a nasz kolega jak zobaczył, że tata idzie z jedzeniem, to przytomnie uciekł w moment. Także już skończyło się wyszukiwanie gier, to jemy. Jak? Z ryżem? Git? Dobre. Pewnie, że dobre. Bartek chce koniecznie zrecenzować małego, grubego bananka. No jak zapytałem Martynę, czy nie recenzujemy małych bananków, to zaczęła mówić coś o mnie, nie wiem w ogóle o co chodzi. Także... No właśnie właściwie restauracji się przed nami otworzył. Podejrzewam, że otwiera się przed każdym. Na forach pisali, żeby nie rozmawiać z Lękijczykami o polityce, a on sam zaczął o polityce, mówić, że jest podatki bo dostają, że wysokie. edukacja jest strasznie słaba. No, ale z tego co słyszeliśmy, sam uczy swoje dziecko wielu języków. Tak. Także ojciec wie, że tu nie ma przyszłości, że trzeba się uczyć języków i wyjeżdżać. To ciekawe, nie? Bo w Polsce część ludzi ma takie same myślenie, że nie ma przyszłości, trzeba się uczyć języków. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Myślę, że oni tu mają gorzej. Oni wszędzie chcą o te tuk-tuki. Co ja nóg nie ma mi 300 metrów, nie mogę przejść. No nie? Cały czas, każdy, nawet jak coś, ale oni sobie tak chyba dorabiają po prostu. Bo każdy, nawet jak idzie pieszo, gdzieś mijasz go na ulicy, to pyta cię, czy nie chcesz tuk-tuka. No jest non-stop pytanie o to, czy nie chcesz tuk-tuka. Non-stop, naprawdę. Spotkaliśmy pierwszego słonika. Tam jest sobie. Bardzo ciekawe zobaczyć tak słonia nie w zoo, co? No, Małpy już widzieliśmy, ale słonia to już chyba jakiś widzieliśmy. prywatny, czy nie? Wygląda tak, To jest na podwórku. wygląda, że jest ogrodzony, jakiś tutaj drut kolczasty. Ktoś se ma słonia. No. Mój dziadek ma konie, miał kiedyś krowy, a tu mają słonia. Po co mieć słonia? Tak może jak koń, też taka siła pociągowa. Kawa. Idziemy zobaczyć po ile kawa? No. Kawa. Mamy kawę w końcu. Szczęśliwe dzieci. Ale dobra, nie? Kawa. Nie, jest Mówili- dobra, git. Że na Sri Lance będzie droga i niedobra. No powiedzmy z 10 zł, tak? Kawa na wynos. Patrz na pieska. Wyjebane jajca. To tak jak ja na całych wakacjach. Znaleźliśmy małpy. Małpiszon. I generalnie zawsze widziałem małpy tylko w zoo i mega tak dziwnie. Małpy na wyciągnięcie ręki. Trafiliśmy ładny widoczek na Sigirię, Tak, zaprezentuj. jutro tam będziemy szli, tam i na skałę, za skałą, żeby oglądać skałę. My friend, good look view and the Sigiri outside around the rock crowd. No, You know, no, lake, no. temple, canal, without ticket, huh?
Only tuk-tuk and the 2 hours tour. Naciągają jak się da na wszystko. Martyna właśnie pytała, jak w porównaniu do Egiptu się czuje pod kątem naciągactwa tutaj, ale tutaj jest lżej, tutaj właśnie tylko tuktukerzy próbują, a jacyś tam nie, ludzie się do ciebie uśmiechają, witają cię na ulicy i Tak, nie chcą za naciągają wszystko cię na nic, pieniądze. tak. Tak, nie chcą za wszystko pieniądze. Jak już to za No, co? thank you. Yeah, fun. Poland. O, ten już chce pieniądze za to, że nam zrobi zdjęcie. No, thank you. Right the Sigiri around, good viewpoint. We know, thank you. Ale jak ładnie nam ten szedł, strzelił się w moment, akurat o nim rozmawialiśmy, nie? Tak mówiliśmy, że nie naciągają. Chyba pierwszy raz, tak mi się wydaje, że to było nielegalne. Próbował nas No tak! obrobić sklepikarz, bo oni tutaj mają ceny chyba wszystkich produktów, nie? Albo jakichś najważniejszych, nie wiem, ale ceny są regulowane z góry, przy numerze seryjny. seryjnym. Tam, gdzie są u nas takie wytłoczki właśnie z numerem seryjnym, Tak, na to też jest butelkach na taka przykład przybita cena. jest cena. No, czyli one są ustalone z góry. Wzięliśmy wodę zimną z po prostu lodówki. z lodówki i patrzę, mówię, jakieś inne ceny mi No powiedział. bo sobie przeliczyliśmy ile powinna No. wyjść całość, nie? No, Patrzymy, no. on zamiast tam 760 mówi chyba 1000, nie? No, I ja tak mówię, Martyna mu patrzę. pokazuje, że na szyjce, że jest inna cena, nie? On mówi, że zimna jest droższa, że nie z lodówki jest normalnie tam 160, a zimna woda kosztuje 200, No, ja mówię, nie? to ja sobie wymienię. Wymieniliśmy już normalna cena. Sprawdzamy, czy kitku są głaskalne. Są Łaskalny. Cześć, kiciuś. głaskalne, ale trochę wystraszą, co? Cześć, kiciulek. Ciepło ci, co? Miejsce wygląda tak, jest tak mega lokalnie, co? Dlatego mówię, nie widziałam. No, nie wiedziałem, czy tutaj można wchodzić, czy To nie. jest restauracja, nie? I tak wygląda kuchnia. Wow. I tutaj pani gotuje na ogniu. Curry, eggplant, potato, cabbage with coconut, carrot salad, beetroot, long beans and citrus and papada. Zrobiło się bardzo lokalnie. Zostaliśmy grupowo posadzeni przy stole. Tak, jest fajnie. Mamy tutaj znajomych z Maroku i z Hiszpanii. Tak to wygląda. Jest Słyszałeś, to jest tuńczyk. tuńczyk. Jest serio świetny. O tutaj Dobry, właśnie dobry. tuńczyk. No zobaczcie tylko na to, jak to wygląda. Dobra. Dojechaliśmy tuk-tukiem pod Pidurangale. No i co? Wchodzimy na wschód słońca. Dziwny ten urlop. Mam wrażenie, że więcej nie śpię niż śpię. Tak, bo dzisiaj był w ogóle nowy rok, ten tamilski. I sąsiedzi u nas mieli imprezę, nie wiem do której, ale śpiewali. Strzelali. Pułkowymi petardami strzelali. No, młyn był straszny. Dotarliśmy na wschód słońca. Tutaj mamy widok na Wywią skałę. Tam mamy wschód słońca. Chyba po prostu, Za chmurami. tak, jest zachmurzone. Ale i tak, no, widok jest stąd nieziemski, naprawdę to się nie da opisać. Widok jest niesamowity. Żeby cię zasłoniłem całą. Dojechaliśmy tutaj generalnie tuk-tuczkiem. Tak, bo chcieliśmy iść na początku, bo my jesteśmy piechurzy i chcieliśmy... mamy buty nawet. Tak, tak. Niektórzy tutaj w trampeczkach, a lokalni W to w ogóle w japonkach przyjeździ. Chcieliśmy właśnie przyjść tutaj na piechotę, ale właściciel naszego guest house'u powiedział, że 10 dni temu był tu atak na jakąś Kanadyjkę słonia na drodze. Faktycznie jest taka trasa, że jest kawałek asfaltem, a no. później się jedzie taką szutrówką. Że generalnie nie poleca I że i że dzikie lepiej, słonie są na tej tak, drodze. i że lepiej sobie dojechać tuk-tukiem. Więc stwierdziliśmy, że dobra, dojedziemy tym tuk-tukiem. Ale tylko właśnie w jedną stronę zapłaciliśmy 1000 rupii. Także Tak, że taka 13 spoko. zł może być, ale już sobie wracamy na spokojnie, żeby sobie narobić kroczków No. z powrotem, bo mniej więcej jest jakoś 3 km. I wejście tutaj kosztuje 1000 rupii za osobę. Tak. Także też 13 zł, więc jak najbardziej warto. A tak wygląda zejście. Tu jest ta góra, tu jest lwia skała. No dlatego mówiłam, że no jak ktoś nie jest sprawny, o to No, mi chodzi, byłby że problem, nie byłby podniesie problem. nogi, no to buty dobre, jak tu w japonkach, to ja nie wiem. Czuję się jak jakiś krotołaz.
Ja przed chwilą do Martyny mówiłem, że jestem cały czas brudny na tej Sri Lance. Mam brudne stopy, cały czas jestem spocony, uklejony i wiecie co? I mi z tym dobrze. Przynajmniej nie muszę chodzić do roboty. Wyszliśmy nad jeziorko w Sigiri. Zobaczcie jak tu jest. Zaraz będzie chyba lać. Głupio nam tak nagrywać, ale ludzie tam za nami normalnie się mydlą i kąpią w tym jeziorze. Starsi No. Lankijczycy, nie? Weszliśmy właśnie Na Sigirię? na do Sigirię, Sigiri znaczy się właściwie, tak, do na teren Sigiri, na Sigiri. teren, kupiliśmy bileciki. Tu jest wejście, kasa Tak. biletowa jest tam. Nie Tak. kupuje się biletów tam, gdzie jest wejście. To jest nasz kolega. Ghana, is it? What's the city called again? Sigiria. 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 No i należy też wspomnieć o cenach biletów, bo dla turystów są okropnie drogie. My zapłaciliśmy po 36 $36. Po 36 Na ich dolarów za walutę głowę. to jest prawie 11 tysięcy tych rubli lankijskich. tak. Ale śmieci są nawet tutaj. I małpiszony. Ciekawe, czy to małpy je rozciągają. Ale właśnie czytałem, że tutaj te pierwsze schodki zostały zrekonstruowane, bo no od nich nie było, one się zapadły. No tak. Pod turystów, a reszta już jest metalowa. I to była właśnie taka twierdza nie do zdobycia, bo były w tej górze była tylko taka wykuta wąska ścieżka z jednymi wąskimi schodami, więc jakiekolwiek oblężenie było ekstremalnie trudne, nie? Ale ładnie tu. Ładnie. Weź tu nie wejdź, No, bo drogo. nie no, warto. Ale bez przesady, warto. jak piszecie sobie w Google Sri Lanka, to jedno z pierwszych zdjęć, które wam wyskoczy, to będzie Sigiriya Rock. Tak, to jest chyba Będzie najpopularniejsza atrakcja Sri Lanki. Tu jest Plastik, je? plastik. I takie komercyjne bardziej, no to jeszcze jest ten Nine Bridge, nie? Powiem wam, że trzeba złapać dobry rytm. Na razie jest ciężko, nie? A to dopiero początek, no ledwo zaczęliśmy. To wygląda tak. A powiem wam, że tym schodom to bliżej do drabiny niż do schodów. No. Tutaj na wejściu na tą Sigirię wcześniej był potężny lew. No i z lwa zostały jedynie pazurki. Łapy, pazury lwa. Patrzcie jaki cudek. Czym ty jesteś? Ostatnia prosta, chociaż nie taka prosta. Prosta pod górę. Tak. Bądźcie odpowiedzialni i bierzcie czapki. No, Nie tak jak ja. weszliśmy już na samą górę, mieliśmy chwilę pauzy, bo tutaj ziomki z Bangladeszu byli zachwyceni barka tatuażami. Strasznie mnie Musieli sobie porobić wypytywali. zdjęcia. No. Nie ma co oszczędzić. Drogo, bo drogo. Tak, Jest cholernie ale drogo. no warto. No kurczę, to jest takie wysokie i weszliśmy na kawałek po wulkanicznej skały. Idziemy w dół, więc z góry wygląda to. Tak, to jest Pidurangala, na której byliśmy wczoraj. No, zeszliśmy. Tam na górze są jeszcze takie schody do góry, do jaskini i w tej jaskini są jeszcze malunki, ale tam nie można ani filmować, ani fotografować. W skrócie baby z gołymi cycami. No. Dzisiejsze śniadanko, tu już zaczęłam, jest taki naleśnik z jajeczkiem w środku. Tutaj są ich te standardowe ciastki, te takie ala suche racuchy. Tutaj są zwykłe suche naleśniczki i owocki. Patrzcie, co tutaj się dzieje najlepsze. Dostaliśmy suche naleśniki. No i generalnie tu nie mają za bardzo chleba, tu właśnie mają jakieś takie placki. A że my przywieźliśmy z Polski pasztet, to będziemy smarować naleśniki pasztetem. Szczerze, to jedzenie, jesteśmy trzeci dzień, już wiemy, że będzie ciężko. No, cały czas jest to samo. Czy jedliście kiedyś naleśnika z pasztetem? Ja też nie. Że tęsknisz za domkiem. No u nich to jedzenie jest takie monotonne. Pasztetem dobry?
Okej, nie? Jesteśmy w Dambuli dzięki uprzejmości właścicieli tej restauracji. No, thank you. Lia restaurant, także ogólnie polecamy, bardzo sympatyczni właściciele i dobre jedzonko. Wszędzie, gdzie nie mieli otwarte, tam było otwarte i jedzenie naprawdę okej. Cieszyliśmy sobie z plecakami normalnie na autobus, krzyknęliśmy tam do restauracji bye bye i właściciel mówi, że do Dambuli jedziecie, bo wcześniej z nim gadaliśmy, że będziemy właśnie w Dambuli spać. Mówimy, że tak, a bo tutaj jego rodzinka jedzie i nas wzięli. Później oczywiście spytaliśmy się, czy coś chcą za to, ale nic, dodaliśmy polskie kabanosy i młode murzelki. Wymieniliśmy właśnie kasę i to ciekawe, tutaj kasę wymienia się u jubilerów i na $200 zapłaciliśmy, w sensie no prowizja tak jakby na kursie wyszła 8 zł, więc jest ok. A Martyna gdzieś tam wcześniej czytała, że to i tak jest słaby kurs, ale już nam się o 4 zł czy tam 5 nie chciało targować. Także jakbyście chcieli wymieniać kasę, to u jubilerów i to działa naprawdę bardzo sprawnie i ten kurs jest niezły. Oni nie chcą mnie zabić. Musisz rzucić. Fajną kurwa, zdaj mi to, nie, powiem zabijesz. Ostre, co? No i niedobre bardzo, takie gorzkie strasznie. Pastudne to jest, strasznie niedobre. Lekkie pobudzenie chyba po Tak, prostu. tak, tak. No Także- nawet nie lekkie, czuję jakbym taką porządną kawę szurnęła i tak mi się oczy otworzyły. No tak, ewidentnie to pobudza. Mówili, że Dambula to głośne, duże i brudne miasto. To prawda. I w sumie mieli rację, nic innego tu nie ma poza byciem głośnym, dużym i brudnym. Idziemy teraz do wine store'u, bo alkohol na Sri Lance sprzedawany jest tylko w sklepach takich chyba przez rząd certyfikowanych i w Dambuli jest jeden. Jesteśmy właśnie pod tym sklepem z alkoholem. Za 4 piwa zapłaciliśmy prawie 26 zł, ale po co pić alkohol, jak tutaj sprzedają pobudzające orzechy na ulicy. Jeżeli chodzi o ceny wina, koło ponad 3000 rupii. A 1000 rupii to jest 13 zł. No, Czyli wina 40 zł jakoś. Idziemy właśnie do Złotej Świątyni w Dambuli. Z zewnątrz prezentuje się to tak. Byliśmy zapytać w policji, no i się kupuje bilety na górze, także idzie się tam, gdzie entrance. Zastanawialiśmy, wiecie, gdzie się do schodów, żeby się nie cmoknąć. Nie, małych małpiszonków. Duże, nie? Jaki mały małpiszonek? Małe, duże, wszystkie małpiszonki. No i biuro biletowe wygląda tak. No i tam już jest wejście. 2000 za osobę, tak? Pieseczek. I jak zwykle trzeba iść pod górę, wspinamy się. Tutaj w tej świątyni wyjątkowo dużo tych małpiszonów. Największe zagęszczenie, jakie do tej pory widzieliśmy. A, parzy mnie w stópki. Muszę biec. Boże, oni co sobie specjalnie robią? O! Au, 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 au. Jesteśmy pod naszym miejscem w Dambuli. Mają bardzo ładnie przed domkiem, zielono. No i siedzimy sobie przed domkiem i czekamy na jakieś jedzonko. Zamówiliśmy tutaj u nich. Zobaczymy, co dostaniemy, zaraz wam pokażemy. Wygląda tak, jest go bardzo dużo. Teraz będziemy kosztować i całość kosztowała nas 50 zł. Tutaj jeszcze jogurcik z miodkiem na deser. W restauracji w tej cenie nie ma szans tak pojeść. No. Jest cały stół, jest serio. I jest na smaczne. Pani pytała jak na ostrość. No jest takie okej, ostre i mówiła, że tutaj jedzą tak samo, a turyści tak nie lubią. Ale jest dobre, jest porządek. To jest nasz 4. dzień, godzina po 6 rano, zjedliśmy właśnie śniadanko. Jesteśmy w Dambuli i uciekamy teraz na autobus i jedziemy do Kandy. Pokażę wam jak wygląda nasz pokoik, jak tutaj śpimy. Jeżeli chodzi o takie jedne noce, no to jakoś się nie spuszczamy nad tym noclegiem. Pokój ma być prosty, schludny, no i najlepiej schludny. Łazieneczka, prysznicem. To już tutaj w Gruzji u nas widzieliście, że po prostu jest wszystko razem. No i klima jest, elegancko. Łóżeczka tutaj bardzo mają komfortowe spanie, nie? Tak, oni chyba lubią dobrze się wyspać. Tak. Tragedia.
Hi.